Cześć Rosa, witajcie w kąciku retrogracza. Because 88 miles per hour, you're gonna see some serious shit. No i my mamy w tym przypadku serious shit, jakim jest czasami u niektórych z Was opóźnienie dźwięku przy niektórych grach. Jak temu zaradzić? Są na razie znane mi dwie metody, jak temu zaradzić. Do jednej sam doszedłem, a druga metoda to metoda, którą znalazł Dark Druid, kolega, który ogląda mój kanał, z którym mam kontakt i na Discordzie, i w komentarzach. Serdecznie Cię pozdrawiam, który powiedział mi, że jeżeli pierwsza metoda nie zadziała, musimy wypróbować metodę numer 2. Dla wszystkich, którzy mają podobne problemy, a te problemy wyglądają mniej więcej tak, że gdy odpalamy grę, skaczemy lub strzelamy do jakichś przedmiotów w jakiejś grze i widzimy, że dźwięk dochodzi 2-3 sekundy później, aniżeli to, co widzimy na ekranie. Pokażę Wam na przykładzie Lotusa. Gra już działa, na razie całkiem dobrze mi idzie, ale można się zauważyć, że ten dźwięk w moim przypadku jest lekko opóźniony. Nie jest to tak zbyt problematyczne w moim odczuciu, jednakże u niektórych z Was ten lag jest o wiele większy. Jaki to jest lag? Na przykład zobaczcie, robię teraz zderzenie z drzewem, dźwięk dochodzi o jakąś sekundę, może dwie później. Zobaczcie, nawet jak przejdę checkpoint, dźwięk dochodzi z nazwą checkpoint o jakąś sekundę za późno. Jak temu zaradzić? Już Wam pokazuję. Gdy odpalimy ponownie naszą Pimigę lub wyjdziemy z gry, w której zauważyliśmy opóźnienie dźwięku, wystarczy wcisnąć klawisz funkcyjny F12, który przyniesie nas do menu konfiguracyjnego, wejść w zakładkę Sound i w prawym dolnym rogu mamy informację o Sound Buffer Size. Jeżeli macie lekkie opóźnienie, wystarczy ten pasek z numerem 8, który jest standardowo tak ustawiony, przesunąć do 4 lub 5. U niektórych, z tego co słyszałem, jest to 1. Każdy musi dopasować ten bufor dźwięku osobiście. W moim przypadku wystarczy 4 lub 5. Zapisujemy to w konfiguracji, czyli klikamy na Pimigę, robimy save, powrót i sprawdźmy teraz, jak wygląda sytuacja z Lotusem. No i czy się udało. Już po samym tekście u góry słyszymy, że dźwięk wychodzi natychmiast. Przy kolizji dźwięk mamy od razu słyszalny w naszych głośnikach. Sprawdźmy to jeszcze raz. Na pewno jest różnica. Jeżeli ustawienia z buforem nie dały rezultatu, tak jak już wspomniałem, kolega Dark Druid powiedział mi, że możemy jeszcze pobawić się w ustawieniach w Raspberry Pi. W którym miejscu? Przejdźmy znowu jeszcze raz i pokażę Wam, do których konfiguracji musicie dojść, aby pobawić się z ustawieniami dźwięku i obrazu. Aby przejść do konfiguracji w Raspberry Pi, musimy wcisnąć F12. Przechodzimy do zakładki Quit i wracamy do wiersza poleceń. Z tego miejsca wpisujemy komendę sudo raspi-config, wciskamy Enter i jesteśmy, tak jak już wcześniej Wam pokazywałem w odcinku pierwszym, w ustawieniach konfiguracyjnych Raspberry Pi. Z tego co Dark Druid mi napisał, wystarczy wejść w ustawienia wyświetlacza, czyli Display Options i w rozdziałce, czyli pod D1 ustawić odpowiednią wartość CEA. Jest to przeze mnie niesprawdzona wersja, ponieważ jak sami zauważyliście, w moim przypadku wystarczyło przesunąć ten sound buffer w miejsce 3-4, ale u niego to się sprawdziło. On posiada monitor 1440p, dlatego musiał zmienić tutaj wartości do swojego monitora. Wypróbujcie to. Oczywiście pamiętajcie, jaką mamy ustawioną w tej chwili rozdziałkę. Tutaj mamy konfigurację, z tego co widzę, jako default, czyli gdyby coś nie poszło tak, możecie oczywiście wrócić do ustawień pierwotnych, ale z tą metodą ten kolega powiedział mi, że działa, wreszcie dźwięk i obraz jest jednością, jak mógłbym tak powiedzieć,
Któreś z tych rozdziałek dopasują wasz dźwięk do obrazu. Jest jeszcze jedna fajna, ciekawa rzecz, o której nie wspomniałem w pierwszym odcinku z konfiguracji PIMIGI 2.0, a mianowicie skorzystanie z Kickstartera. Jeżeli wykorzystaliście Kickstarter 3.1.4, to gdy przeszliście pod F12 i chcieliście odpalić któreś z tych dodatkowych programów, czyli Game Launcher, czy też również Mega AGS, otrzymaliście informację, że brakuje niektórych katalogów, które trzeba dograć do katalogu Lips. Próbowałem różnych konfiguracji, nie udało mi się tego, ale gdybym przeczytał dokładnie instrukcję obsługi, jest tam informacja o tym, aby użyć Kickstartera 3.1, czyli bez czwóreczki, ten oryginalny Kickstarter z 1200 3.1 umożliwi nam odpalenie tych dwóch dodatkowych rzeczy. Pod Game Launcher, jak sami widzicie, nie mamy Workbencha, tylko zwykły wybór gier. Tak samo jest pod Mega AGS. Wygląda to świetnie. Już wam pokazuję. Bardzo lubię tego Mega AGS. Dlaczego? Zobaczcie sami. Proste, zwykłe menu, ale co zawiera? Mamy tutaj listę najlepszych gier, które wyszły w latach swojej świetności na Amidze. Tutaj mamy top 100, różne gry, które były wielkimi i są wielkimi hitami na platformę Commodore, czyli w tym na platformę Amigi. Mamy tutaj również najlepsze gry z 91, z 92, z 93. Tutaj mamy najlepsze 10 ekskluzywów, które wyszły na Amigę. Świetna, dobrana kompilacja gier, naprawdę, no słuchajcie, no przecież sami dobrze wiecie. Dodatkowo mamy zdjęcia po prawej stronie, jak ta gra wyglądała, żeby sobie przypomnieć w głowie, ach, to było to, w co właśnie grałem lub co dawno szukałem, a zapomniałem o nazwie tej gry. Są tu moje ulubione Deluxe Galaga, Arabian Nights, uwielbiam tą grę. Oczywiście klasyk, Rough and Tumble, graficznie i dźwiękowo majstersztyk. To trzeba im przyznać. Co mamy tu jeszcze? Dla wszystkich fanów dem. Słuchajcie, jak to zobaczyłem, mój uśmiech nie gasł przez dobry cały dzień. Mamy tutaj demo scenę. Mamy tutaj wybór ulubionych dem, które prawdopodobnie lubił Chris. Mamy tutaj również demka podzielone na kraje. Jeżeli przejdziemy na zakładkę Polska, no to tu mamy same polskie produkcje. Jest ich naprawdę dość sporo. Może nie wszystkie, ale jest ich dość sporo, aby wybrać. Ciekawe, co mają Niemcy. No, a tu też jest dość sporo dem. Nawet chyba więcej niż produkcji polskich. Co mamy tutaj jeszcze? Słuchajcie, różne dema, jak widzicie, od 1 do 64 KB, crack demos, magazyny komputerowe wydane na Amigę. No po prostu sensacja. W tej zakładce mamy wszystkie dema ułożone z rokiem wydania każdego dema. Na przykład rok 93, słuchajcie, no jedno z moich ulubionych dem, przed od razu pod literkę T, już niektórzy mogą się domyślać, demo Technological Dead. Jedna z moich ulubionych do tej pory dem, które uwielbiam oglądać i słuchać. Tak więc, jeżeli zainstalowaliście, dodaliście Kickstart 3.1 bez czwóreczki, czyli normalny, czysty Kickstart, wiem, że się powtarzam, Kickstart 3.1, macie możliwość odpalenia tego wszystkiego na swoim Pi 2.0. Zobaczmy jeszcze, jak to wygląda w tym drugim Game Launcherze. Odpalmy to. Pamiętacie, tu już nie ma Workbencha. Jest po prostu czysty wybór gier. Tutaj już mamy normalną listę. Jest ta lista nieskatalogowana. Tak więc musimy po prostu lecieć alfabetycznie po cyfrach i literach. Ale na pewno jest możliwość, gdybyśmy wcisnęli literkę L. Przeskakujemy od razu pod L. Wybieramy sobie na przykład grę Last Ninja 2, wciskamy Enter i gra się odpala. Tak więc jest to super rzecz dla posiadaczy Kickstartera 3.1, aby oprócz PIMIGI 2.0 bawić się grami, które są w Game Launcherze lub też w Mega AGS-ie.
I to wszystko, moi drodzy. Mam nadzieję, że Wam pomogłem, bo ten film miał być dość krótki, a wyszedł znowu dość spory. Słuchajcie, bawcie się dobrze, piszcie mi, czy te metody pomogły Wam w ustawieniach dźwięku. Mam nadzieję, że tak. Na pewno ta metoda numer 1 u mnie się sprawdziła. Z metodą numer 2 dajcie mi znać, bo jestem bardzo ciekawy, jak to się wszystko udało. Słuchajcie, pozdrawiam Was serdecznie. Już niedługo kolejny film, ale już nie o Pimidze, tylko przejdziemy może do Commodorka C64. Dziękuję Wam, że ze mną jesteście, że subskrybujecie, że piszecie świetne komentarze, dajecie łapkę do góry. Tak trzymajcie. Ja Was serdecznie pozdrawiam. Trzymajcie się. Cześć.